Aż mi się ręce trzęsły, czaicie? O mały włos. Dobrze, moi kochani. Trzeba ruszać w drogę. Trzeba ruszać do Bangladeszu, trzeba ruszać na lotnisko. Przygotowany, zwarty do działania. Sytuacja jest następująca. Dużo stresu, ponieważ moja karta pogodowa nie przyszła, więc tak to jest latać liniami indyjskimi. Bardzo duża niepewność, jeszcze muszę dojechać na lotnisko, więc też taka niepewność, bo Kalkuta jest zakorkowana, no ale mam nadzieję, że pójdzie dobrze. I najważniejsza informacja. Teraz zaczyna się seria z Bangladeszu i seria z Bangladeszu będzie oddzielną serią niż Indie. W Indiach mieliśmy 21 odcinków, od 1 do 21. Teraz w Bangladeszu będziemy startować od pierwszego odcinka i będziemy iść w górę. Zobaczymy, ile tych odcinków wyjdzie. Więc wszystkie odcinki z Indii macie uszeregowane w kolejności, jak były publikowane w playliście. Więc wystarczy wejść na playlistę Jak to daleko w Indiach i sobie po kolei oglądać cały program podróżniczy Jak to daleko z Indii. Z Bangladeszu, moi drodzy, będzie tak samo, z kolejnych krajów będzie tak samo, z poprzednich krajów też polecam obejrzeć, więc ja lecę ogarnąć samolot. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko dobrze poszło, bo ja się stresuję, a ja się naprawdę rzadko stresuję. Coś czuję, że to będzie długa podróż. Proszę zobaczyć na to. Ale jedziemy. Najważniejsze, że w środku siedzimy. No to się liczy. Najważniejsze, że do przodu. Mam jeszcze 4 godziny do wylotu, więc teoretycznie 3 godziny zapasu. Wziąłem taką poprawkę w Indiach, bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Jadę autobusem miejskim, szefik przychodzi, mówi, krzyczy, macha rękoma, a mówię, ty, nie rozumiem, a gość w ogóle tak nie skumał, że ja mogę nie rozumieć. Pytam ziomka, o co chodzi z przodu, wygląda na inteligenta, on mówi, ty, bo on od ciebie chce 5 rupii, czyli 30 groszy, no bo jedziesz tam, nie wiem, o 2 przystanki dalej i tam strefa inna. Ja mówię, nie ma problemu, ale czy ten człowiek tak jakby nie wyczuł, że ja nie znam jego języka? No i wiesz, to jest ciekawa sytuacja, ale przyznam szczerze, że się stresuję tym lotem, ponieważ nie jest konkretnie ogarnięta karta pokładowa, w sensie, bo normalnie to jest tak, że kupujesz lot dobę, bądź tam, nie wiem, na 2 doby czasami przy niektórych, albo kilka godzin przed, robisz odprawę check-in online i jesteś, a tutaj tego nie mogłem zrobić, więc nic nie mam, nie mogę wejść na pokład bez boarding passa, niestety, więc jadę. Teraz trzeba złapać autobus na lotnisko. Ale najpierw trzeba wymienić pieniądze, bo ja zbieram pieniądze, nie wiem czy wiecie. Jeśli byście chcieli mi kiedyś podarować jak coś, to pamiętajcie, podarujcie mi pieniążki z różnych części świata. Może być to nawet 1 złamany grosz. Będę się bardzo z tego cieszyć. Idę wymienić pieniądze papierowe na monety, żeby mieć na pamiątkę. O skurczybyk! Ale w czapę by dostał. Norma, widzieliście to? Ale kurde. I było blisko. Namaste. Good, bro. From Poland. Poland? Yes. Kiedyś, patrzcie, taka była klimatyzowana, prawie jak w Dubaju. Stacja. Wchodzisz, możesz poczekać na autobus lotniskowy. 39C. Czekamy. O, chyba jedzie. Na lotnisko. Kierownika na lotnisko, szefie, trzeba zawieźć. Wiecie jak to jest, ten rozpierdziel
W Indiach jest do momentu, taki spoko do momentu, wiecie kiedy? Do momentu, kiedy nie musisz zdążyć na lot. To wtedy on jest spoko, bo interesujący, bo wiecie, nowy i w ogóle. Ale w momencie, kiedy się śpieszysz i to wszystko jest niezorganizowane, to na dobrą sprawę jest o wiele większy stres. A w życiu stresować się zbyt dużo nie można, trzeba unikać. 2 godziny wcześniej lot międzynarodowy, temu może nie mogę się po prostu odprawić. Wyloty międzynarodowe, jesteśmy. No lotnisko wygląda, wiecie, zacnie względem tego, co prezentuje teren poza lotniskiem. Więc no, trzymajcie kciuki. Najgorsze jest to, że mam w plecaku namiot i że mam w plecaku powerbanka. To są 2 rzeczy, które podczas lotów mogą zaszkodzić. Ponieważ mam też takie szpilki, one nie są wiecie, nie są ostre, ale one są takie obłe, więc nie powinno być problemu. Ale z reguły gdzieś tam na przykład w Turcji przyczepiali mi się do stelaża od namiotu aluminiowego. Więc udało się to obejść, ale mam taki jakiś wewnętrzny stres. No i wiem, że tutaj w Azji też mogą skroić powerbanka. Mam nadzieję, że tego nie zrobił, bo powerbank, jak wiecie, jest bardzo potrzebny w takiej robocie jak ja robię. Więc wiesz, bez energii nie ma odcinków. Czemu oni wszyscy jadą, a ja idę z buta? Tak to w życiu jest. Indigo. Tym gnojem jadę. Chociaż nie polecam, jakieś mało... O cholera, wlazłem w ten... Jeszcze by mi nogę wyrwało. Ja powinienem takim autobusem jechać. Z klimatyzacją. 4 rupie więcej, nie wiem, 15 groszy. Ale się tak zamotałem, że przyjechałem najgorszą opcją, jaką tylko się udało. No ale tak to w życiu jest. Nie masz w głowie, to masz w nogach. Tak mama zawsze mówiła i rację miała. Czemu tu polskiej flagi nie ma, ja się pytam. Będzie trzeba kiedyś to nadrobić. Witam szanowną ochronę. Kierownik wchodzi. Nie no, nie zdążę na lot. Słuchajcie, jaka faza. Nie chcieli mnie wpuścić na lot. Ja cię kręcę. Poziom negocjacji, dyplomacji. Jak to daleko mistrz. Ostatnie sekundy na to, żeby zdążyć. Niech cię, jeszcze mnie cofnęli za laptopa. Nie, ja już mam dość Indii. Jedziemy do Bangladeszu, chociaż Bangladesz nie jest może różny, nie, inna religia, może inna mentalność. Kurczę, o ja, dawno się tak nie stresowałem i dawno tak normalnie, aż mi się ręce trzęsły, czaicie? O mały włos, ale na szczęście udało się opanować. Babeczka nie chciała mnie wpuścić na lot. Powiedziała, kurde. 14? This was the gate number 14, it's not yet open. Not yet. Yes. O, 14 jeszcze nie otwarte. No to jeszcze trochę nawet zapasu mam. No tak czy inaczej, powiem wam, że się tak spociłem, że dawno się tak nie spociłem. Nie chcieli mnie wpuścić, bo nie miałem lotu powrotnego z Bangladeszu. Ja cię kręcę, ale no grubo. Udało się finalnie wszystko ogarnąć. Myślałem, że będą 4 osoby w samolocie, a później się nie minęło 15 minut i się naszło ludu strasznie dużo. Cały samolot będzie, ale nie ma co się dziwić. Bangladesz i Indie no to są kraje o znacznej populacji. Zaraz wam podejdę, pokażę lotnisko. Zobaczcie, jak ciekawie wygląda. Rzućcie okiem. Dosłownie za murami już się rozpościera aglomeracja miejska. Stary autobus, który dowozi. No nie są to najwyższej klasy, jak to się mówi, loty, ale najważniejsze, że latają i lądują. Ponoć samoloty z Bangladeszu są jednymi z najstarszych we flocie, w sensie tak porównując do innych krajów. No i mają najrzadziej w ogóle jakiekolwiek wypadki. Cieszę się, że już ogarnęło się to, ale niestety jeszcze, moi drodzy, pozostaje tak zwana wiza. Ja wizy do Bangladeszu nie mam, pozostaje wiza wjazdowa, więc trzymajcie kciuki. Ty, powiem wam tak, świry, bo trzeba maskę, nie wiem czemu, jedni mają, drudzy nie mają. Tamten gość, który pracownik, ma na brodzie, no i de facto pewnie będą wymagać, a ja nie mam. I siłą rzeczy pewnie się przewalą, no ale to jak to w życiu bywa, najważniejsze już jest ogarnięte. Ale byłem, powiem wam szczerze, że tak roztrzęsiony. Kurde, tak mnie to wybiło w ogóle z rytmu, wiesz. Sobie tak idziesz błogo na lot, a tu jest taki liść na twarz i
i po prostu jesteś wybity totalnie z algorytmu i myślisz sobie, o kurde, ty, jak przetrwać, cały plan po prostu runął, musisz go od podstaw po prostu zbudować. Jezu, abstrakcja, ja pierdzielę, aż jeszcze mi serce bije. Tak to na szybko próbowałem ogarnąć, ale o kurde, żebyście nigdy nie byli w takiej sytuacji, moi kochani. To jest podróżowanie, to są za kulisami podróżowania. Nie jest zawsze fajnie, przyjemnie i ogarnięcie, zorganizowanie. Kurczę, aż mi się język plącze. Czasami jest tak, że nie chciałoby się po prostu być w domu, pić herbatkę i czytać dobrą książkę. Tyle. Albo słuchać dobrej muzyki. Po prostu. Gate 14, gate do innego świata. Gate do Bangladeszu. Wszyscy chcą być w kamerze, ale nie ma miejsca, nie ma wakatów na bycie aktorami. Czajcie, że wszyscy jak do mnie podchodzą tutaj, to myślą, że ja mam kanał jakiś, nie wiem, rzędu jakieś miliona albo 1,5 miliona albo 2 milionów. I wyobraźcie sobie, że jak ja im pokazuję swoje konto, to z shortami, jak to daleko shorts. I tam jest 120 osób, no to jest taki, co ten gość sobą reprezentuje? Więc moi drodzy, czas się postarać i machnąć ten 1 milion, bo tutaj Hindusi ode mnie tego wymagają po prostu. Melduję pełne przygotowanie i gotowość do wylotu do Bangladeszu na studniówkę w Bangladeszu z moimi przyjaciółmi serdecznymi z przodu, z tyłu, full samolot. Jedziemy na studniówkę. Będziemy się bawić dobrze. Pamiętajcie, wy też jesteście zaproszeni. Strój obowiązujący, minią dżinsy, minią koszulka, t-shirt i jesteście wpuszczeni. Lecimy, mordeczki. Can you record? Yeah. Jest trochę obcokrajowców, nie wiem, z 4 osoby na cały pokład, co jest dla mnie zaskoczeniem trochę, ale przyznam szczerze, że takim pozytywnym. Dobra, wychodzimy, ogarniamy wizę. Szanowni Państwo, wiza wbita, 25 dni mogę tutaj być. Jestem zadowolony. A teraz przedstawię Wam gościa, ziomeczka, który jest moim kumplem i mieszka tutaj w Bangladeszu. Aż się spociłem. Foreigners z tamtej strony, ale powiem wam szczerze, że aż się spociłem, kurde, tyle pytań, cała masa. Szanowni Państwo, wychodzimy, wszystko dograne, wszystko dograne. Mój koleżka powinien gdzieś tutaj czekać, ale gdzieś go nie widzę. Zaraz spróbujemy go znaleźć. Witamy w Bengalu, witamy w Bangladeszu. Zapraszam, moi drodzy, na nową serię programu podróżniczego. Jak to daleko? Czuję, że będzie naprawdę grubo. I powiem wam szczerze, że tutaj nie będzie lżej i lepiej niż w Indiach. Tutaj może być tylko ciekawiej. Wkraczamy w paszczę lwa. Na lotnisku było tak kulturalnie, tak wszystko ogarnięte, moi drodzy. Tutaj już niestety. Tutaj już mamy podobny klimat jak w Kalkucie. Miejmy nadzieję, że będzie mniej bezdomnych, bo strasznie męczą. Mój ziomeczek gdzieś czeka przy terminalu numer 1, więc idę go odnaleźć. Ale powiem wam, że zapowiada się ciekawie. Ziomeczek próbuje znaleźć mojego ziomeczka, bo mój ziomeczek się zgubił gdzieś. On się zgubił, ja się zgubiłem i się próbujemy odnaleźć. Ale zasada jest taka, że jak wszyscy próbują kogoś znaleźć, no to nikt nikogo nie znajdzie, więc jedna osoba musi stać, żeby ta druga mogła łatwiej znaleźć.
Kumpel pomaga. Salchi Hello, bro! Hello! Salam alaikum! Alaikum salam. Come on! I am searching on the blue t-shirt. Where is blue t-shirt? Słuchajcie, to jest mój koleżka, kumpel z Daki, Ahsan. Ahsan, hello. Hasan Al Hisham. Yeah, nice to meet you, Ahsan. So nice. Słuchajcie, jestem super zadowolony. Bangladesh. Welcome in Bangladesh. It's gonna be first episode here. Yeah, from Bangladesh. Ahsan jest moim przewodnikiem, moim gospodarzem, moim ziomeczkiem tutaj w Bangladeszu, więc razem z nim będziemy eksplorować. Słuchajcie, moi drodzy, wpadamy w ulicę Bangladeszu. Powiem wam, że dobrze, że ja w tej Kalkucie byłem. Ta Kalkuta to mnie przygotowała na takie rzeczy. A jeszcze powiem, Hasan Al Hisham. Hasan, dokładnie, jest YouTuber, Yeah, also I from also Bangladesh. YouTuber z Bangladeszu, mój kumpel. Więc zobaczcie, Polak i Bengalczyk spotkali się w Bangladeszu. O kurde, grubo tutaj. To jest ten. O kurde, już dzieci proszą o pieniądze. Już kolejne, ale tutaj tak delikatnie, w rękę ten. Ale można się przerazić, powiem wam. Wygląda to na pierwszy rzut oka. No. Go. Na pierwszy rzut oka wygląda to gorzej niż w Indiach. W sensie tak może, wiecie, może przerazić. No jest... Mój koleżka, ja tutaj z koleżką jestem, to on tutaj ogarnia wszystkie rzeczy. Odgania trochę ode mnie tych delikwentów. No tutaj jest grubiej. Tutaj jest, powiem wam, w Dace to jest naprawdę grubo. I myślałem, że może będzie lżej, ale natężenie powiem wam, żebractwa i chaosu jest 2 razy większe niż w Kalkucie. Zobaczcie, mają też tuktuki takie bardziej zaawansowane. Nie no, kolega już mnie denerwuje, już normalnie koleżka mnie denerwuje, no bo już idzie taki kawał drogi za mną i tylko na sandała mi depcze. Patrzcie, dobry wariat. Jest. Ładnie. Ty, jak w Londynie. Ale dobry ten. Ładujemy do góry. Ja pieniędzy nie mam. Nawet nie zdążę. Nie. Słuchajcie. Normalnie jak w Londynie. Jedziemy 2-piętrowym autobusem. Wypchany po korek. Akurat jest godzina 17. Siemandero. Tutaj z koleżką jeszcze sobie pogadam chwilę. No powiem wam, że czuję się jak na wycieczce szkolnej do kina. Jak jechaliśmy z Siemiatycz, załóżmy do Białegostoku do kina. Wiatraczki. To nie jest chyba najlepsza pora na to, żeby w ogóle przyjeżdżać do Daki i w ogóle wychodzić z domu. Jest taki korek. Szok. Teraz to przy tym plecaku to mi się te zabezpieczenia przydadzą, żeby nie rozpiął ktoś. Zobaczcie, tak, to jest ciekawe zabezpieczenie. Wyciągasz tak fifkę i jak delikwent będzie chciał otworzyć, to nie otworzy, bo zabezpieczone. Rozumiecie, jest tutaj kilka takich patentów, które robią robotę. Wow, zobaczcie na to. Taki korek, że będziemy jechać godzinę 20 do miejscówki, której kimam dzisiaj. U jego wujka kimam. Ja pierdzielę. Show me, bro. Ogólnie Daka jest wielkim miastem. No, kawał drogi. Ja pierdzielę. 15 km, godzina 20. O kurczę. Bro.
Przyznam szczerze, że przyjazd tutaj wymaga bardzo dużo energii. O, już się czuję taki zmęczony, moi drodzy, że najchętniej to bym się coś bym zjadł, napił się herbatki i poszedł spać. Na przejściu kolejowym jesteśmy. Jedna strona zamknięta, druga wciąż otwarta. Tak nielogicznie, bo jak jedna się zamyka, to znaczy, że pociąg nadjeżdża. Ale to jest chaos. O kurczę, ta seria zapowiada się grubo. I teraz wyobraźcie sobie, seria z Indii człowieka wymęczyła. I teraz przemnóżcie już sobie Indię przez 3 i wychodzi wam Bangladesz. Pani chodzi żebrze, do okien puka, przykleja się. To muszę przyznać, że tutaj jest mocniejszy temat, jeśli chodzi właśnie o żebractwo na ulicy. Co będzie na pewno dużą przeszkodą w eksplorowaniu, bo ci ludzie widząc mnie, a ja się wyróżniam, bo jestem wysoki dość, to od razu się przyklejają. Jedziemy już 55 minut, jeszcze została tak z godzina. Naprawdę taki kawałeczek z lotniska do miejscówki mojego koleżki w centrum niedaleko. Jest tak po prostu długo się jedzie, już ledwo siedzę, bo tak mi się jeść chce, nie miałem w ogóle jedzenia, też wody, w ogóle nic, więc jestem wycieńczony. Korek jest niemiłosierny, moi drodzy, niemiłosierny. Niektórzy nawet jadą chodnikiem, żeby przyspieszyć trochę. Tutaj nie ma zasad, co ty? Można jechać chodnikiem, nikogo nie przejedziesz w miarę, można. Patrz, ścigarze, no. Poszedł jak burza. Tutaj wypadek był, ziomeczek potrącony, ale nie ma co się dziwić. W takim korku to o wypadek ułamek sekundy. Długo nie trzeba czekać. Dobrze jest mieć przewodnika, bo koleżka tutaj dobrze ogarnia. On to jest mocny ten mój ziomek. Szybka akcja, wędka, spławik i nie ma. Proszę. Koleżka, chyba będziemy wysiadać wcześniej, więc koleżka chce pieniążki za bilet, nie będzie się cykał tutaj. Dawaj hajs. Powiem wam, że w takich miejscach no to jest gęsto. Będzie bite. O kurde. Jest grubo. Witamy w Bangladeszu. Welcome in Bangladesh. O kurde. Będzie szczepa. Co tu się dzieje? Szefowa się wkurzyła. Mówili, podróżuj, zwiedzaj świat, a ja teraz mogłem herbatę spijać, a nie się ujadać. Patrzcie, jadę. Kurde. Oh, it was... No, Bro, you are the best. this is not Moti's Hill. You are the best.